The Eminence in Shadow. Pierwszy sezon został oceniony na 8,26 przez około 410 000 osób. Ma on 20 odcinków i był emitowany w okresie 5 październik 2022 do 15 lutego 2023. Producentami są ATX, BSN TV, Kadokawa i dwójka innych. Natomiast drugi sezon oceniony jest na 8,30 przez około 250 000 osób. Ma on 12 odcinków i był emitowany w okresie 4 październik 2023 do 20 grudnia 2023. Producentami są ATX, Magic Capsule, BSN TV i kilka innych. Czy anime jest warte obejrzenia? Czy oba sezony trzymają ten sam poziom? Czy historia w tym tworze mnie jakkolwiek zaciekawiła? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony KRJ i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś opowiem wam o moich wrażeniach z anime. Z anime, które poznałem dzięki poleceniu oraz skrótom na YouTube, gdzie główny bohater wypowiada słowa I am Atomic. Ciepłe słowa usłyszałem o tym tworze od kumpla z pracy, więc postanowiłem wziąć się za ten tytuł i w efekcie ukończyłem oba sezony. O czym w ogóle jest to anime? The Eminence in Shadow to anime opowiadające na początku o pewnym chłopaku bodajże z liceum, który opowiadał, że chciałby zostać tytułową eminencją, tylko stwierdził, że w tym świecie i z tym ciałem nie jest to do końca możliwe, bo ma ono ograniczenia, ale będzie robił co może, by tylko uzyskać upragniony efekt. Jak to się skończyło? Wypadkiem samochodowym i jego zgonem. Jednakże anime to isekai, więc chłop się odrodził w nowym świecie, a dokładniej fantazy, a tam to już wszystko jest możliwe, przez co bardzo szybko osiągnął upragniony efekt. Dodatkowo chłopak buduje swój własny zakon, grupę, szajkę? Nie wiem jak to nazwać, ale w jakiś sposób leczy kobiety z dziwnej choroby i te dołączają do niego. Jaki cel ma ta grupa, która nazywa się Shadow Garden? Dziewczyny, bo jedynym facetem jest główny bohater, czyli Kageno Seed, chcą obalić kult Diablosa, a ten był demonem. Cel kultu? Przeprowadzali różne eksperymenty, by zyskać wieczną młodość i ogromną moc, by móc zyskać władzę. I dochodzimy do dość zabawnej rzeczy w tym anime. Dziewczyny chcą powstrzymać kult, a nasz główny bohater w sumie ma to trochę gdzieś. Ma on kilka celów. Jako zwykły uczeń udawać, jak to się sam określa, drugoplanowym NPC, a w nocy odgrywać eminencję w cieniu, by móc być nim? Ani nie jest zły, ani dobry, bo walczył on i z jedną, i z drugą stroną. Myślę, że można ująć, że chłopak to po prostu atencjusz i lubi się chwalić mocą, a ten ma jej naprawdę sporo, bo póki co nikt nie stanowił dla niego wyzwania. On sobie po prostu działa jako on i przewodzi Shadow Garden, a to dziewczyny robią prawdziwą robotę i starają się obalić tajemniczy kult. Prócz tej grupki chłopaka mamy też inne postacie jak rodzinę królewską, a dokładniej dwie siostry, Alexia oraz Iris. Obie pragną mocy, szlifować szermierkę i aby w ich królestwie zapanował spokój. Dobra, ale co się ogólnie dzieje w obu sezonach? Właściwie jest to zbiór różnych i czasem losowych wydarzeń, bo chociażby początek jest w szkole, potem jest jakiś turniej, potem walczą z wampirami i gdzieś tam w tym wszystkim jest wplątany ten cały kult Diablosa i czystym przypadkiem znajdują się tam czasem bohaterowie. Ogólnie to cała historia i samo anime mnie wciągnęło, mimo że bywało durne albo nasz bohater na siłę próbował zgrywać tajemniczego, fajnego i Bóg wie co jeszcze. Zatem dlaczego mnie to anime wciągnęło? Mimo wszystko nasz bohater czasami pokazywał, że myśli nad tym wszystkim głęboko i podejmuje czasami trudne decyzje, jak w przypadku pewnego ojca i jej córki. Shadow Garden pokazuje swoją potęgę i mają też swoje zasady jako grupa, bo nie zabijają wszystkich jak leci, tylko głównie tych, którzy stają na ich drodze lub faktycznie są jej wrogami. Nie ma tu takiej bezmyślnej siekanki i mordu. Starcia czy walki również były przedstawione całkiem nieźle i przyjemnie się oglądało. Nie zawsze lubię, gdy bohaterowie są od początku potężni, ale tutaj mi się to podobało i Sid, mimo że bywał głupkowaty i nic nie ogarniał lub nie słuchał, to nie wykańczał wrogów jednym atakiem, mimo żeby mógł, a bawił się z nimi i pokazywał co potrafi. Choć raz czy dwa rozwalił kogoś pojedynczym atakiem.
Jest tu też sporo humoru i mogłem się pośmiać, ale były też dramatyczne momenty czy zwroty akcji, które sprawiły, że naprawdę dobrze mi się oglądało ten tytuł i wciągnąłem się w niego zarówno w pierwszy sezon, jak i drugi, choć drugi był krótszy i czułem niedosyt. W tym tworze jest jeszcze kilka niedopowiedzeń i czekam na kontynuację, bo zakończenie drugiego sezonu mi łeb rozjebało, przyznam, bo nie wiedziałem, co tu się stało i co tu się dalej wydarzy. Choć trochę przyznam, że martwi mnie to, bo ten zwrot akcji, który nastąpił, był tak niespodziewany dla mnie, że aż dziwny. Dlaczego dziwny? Ano dlatego, że to był taki wątek, czy taka sytuacja, gdzie myślałem, że to jest zakończone, postawiono tam kropkę i do tego nie wracamy, a tu nagle to wróciło i to tak niespodziewanie. Ale może to sprawi, że właśnie historia będzie jeszcze ciekawsza? Kto wie? Trzeba poczekać. Okej, przejdźmy do małego podsumowania. Fabuła. Historia mi się podobała, bo jest dramatyczna, tragiczna momentami oraz ma jeszcze kilka niewyjaśnionych zagadek, ale jest tu też humor, głupkowate sytuacje i bywa, że bohater jest kompletnie niepoważny i nic nie ogarnia. Jest dość przejrzysta i dobrze napisana, także fabuła jest dobra. Audio. Ogólnie muzyka w tym anime była w porządku, choć intro czy outro mi nie wpadło w ucho. Kreska. Bardzo podobała mi się kreska i wykonanie graficzne, zarówno postaci, jak i otoczenia czy ataków. A zwłaszcza ten cholerny wybuch atomowy. To było piękne widowisko. Podsumowując, The Eminence in Shadow to anime, które naprawdę dobrze mi się oglądało. Nie dałbym temu 10 na 10, ale jest to na tyle dobre anime, że czekam faktycznie na kontynuację, bo jestem ciekaw, jak będą przebiegać dalsze losy naszych bohaterów. Oba sezony według mnie trzymają ten sam poziom i ogląda się je przyjemnie. Są ciężkie momenty z konfliktami moralnymi, z rozterkami i smutkami, ale są luźne też momenty, gdzie widz się uśmiechnie, a nawet pośmieje się, więc jest tu dobrze zachowany balans. Dodatkowo nasz bohater jest ciekawą postacią, bo otrzymamy od niego zarówno lekkomyślność i durne myślenie, ale i czasem pomyśli coś więcej i będzie musiał podjąć bardziej znaczące decyzje. Osobiście polecam wam to anime i zachęcam do obejrzenia, byście mogli razem z bohaterem stać się eminencją w cieniu. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego oglądania. No hej, chciałbym Was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!